Cześć, witam Was. Moi drodzy, kuźwa, obudziliśmy się w rzeczywistości. Jakiej się obudziliśmy? No i co ja mogę powiedzieć? Jako naród, chyba kurde, jednak jesteśmy niewiele warci. Jeden z moich troli zapytał mnie, czy mnie dupa piecze. Kurwa piecze. Fakt. Boli, piecze jak sam sukinsyn. A będzie bolało jeszcze bardziej. Ale wszystkich, bo połowa wygrała, ale tak naprawdę przegrali wszyscy. Przegrała cała Polska. Bo przegrało polskie społeczeństwo. Ta połowa, te 10 milionów wygrała. Ale przegrała cała te 30 milionów ludzi przegrało, cała Polska przegrała. Przegrało, kuźwa, ciężko powiem Wam, jestem naprawdę rozbity trochę. Kurde, cieszyłem się wczoraj z Wami razem wygraną, ale 50% zagłosowało za prostakiem ubranym w garnitur wypromowanym przez złodziei. Tak to widzę. Moi kochani, my nie dorośliśmy do demokracji. Przepraszam Was wszystkich, ale jak my mamy spojrzeć demokratycznej Europie, całemu światu w oczy? Kraj, który tyle przecierpiał, zmienia swe barwy na czarno-brunatne z biało-czerwonych, na czarno-brunatne. Najgorsze jest to, że nieświadomi, prości ludzie po podstawówce zdecydowali za nas. To jest po prostu dramat. Blisko 30%, około 9 milionów Polek i Polaków zostało w domach. Nie chcą uczestniczyć w polityce. Powiedzieli jej pas. Tylko że ta polityka nie powiedziała pas im. Przyjdzie do nich i będzie do nich pukać każdego dnia. Tak naprawdę to już dotarło do mnie, że tak ma być. No, Nawrocki wygrał. Ale jedno, co mnie boli, to satysfakcja tego jebanego kurdupla, że znowu ma następną marionetkę na 5 lat i może dalej ludziom śmiać się prosto w oczy. Dzisiejsze opowieści o jakichś strasznych pałowaniach tych demonstracji, przecież bez przerwy się odbywały demonstracje przeciw finałom te kodowskiej. Kto je pałował? Policja je ochraniała. Powiem Wam, że to jest jakiś kompletny dramat, jakaś tragikomedia. Wyniki wyborów pokazują, że żyjemy w jakimś uniwersum jebanym. Dzisiaj przepraszam za moje słownictwo, ale naprawdę nie dość, że jestem wściekły, to mnie po prostu nosi. Bo moi drodzy, to, że na Nawrockiego głosowali, że Nawrocki wygrał i ci, którzy na niego głosowali, nie zrobili na złość Trzaskowskiemu, nie zrobili na złość Tuskowi, nie zrobili na złość ludziom, którzy popierali Trzaskowskiego. Oni zrobili na złość Polsce, zrobili na złość Polakom. Pokazali, że żyjemy w jakimś pieprzonym uniwersum, w jakimś antysemickim kraju. No tu możemy popatrzeć na wyniki, które były na Brauna, że 1/3 Polaków woli ćpuna, ochroniarza, cwaniaczka na prezydenta, bo jest ich, bo jest nasz, czyli czyj. Prezydent powinien być przedstawicielem wszystkich Polaków, a nie jakiejś pieprzonej, złodziejskiej partyjki. Ale ten zacofany lud, bo inaczej chyba tego nazwać nie można,
nie wybierze przyzwoitego człowieka, kompetentnego człowieka. Polacy, większość Polaków, mówię tutaj właśnie o tych, co głosowali na Nawrockiego, oni nie lubią demokracji, nie cenią wolności, brzydzą się równością i tolerancją. Oni muszą mieć wrogów, muszą segregować ludzi, bo dla nich nie ma rodak, Polak, czy nie wiem, osoba LGBT, która pracuje, płaci podatki, żyje zgodnie z prawem, jest gorszym Polakiem od Bąkiewicza na przykład? No kurwa, gdzie my żyjemy? W jakimś kurwa faszystowskim kraju? Że muszą być segregacje ludzkie? Że wybierają jakiegoś z dupy wyciągniętego gościa na prezydenta? No, wiecie co, powiem wam, że chyba Polakom, części Polaków, potrzeba po prostu takiego ciężkiego buciora na karku i złudzenia wolności, bo skoro gangster, ćpun Alfons chodzi do kościoła, to według nich jest dobrym człowiekiem. To mi się po prostu w pale nie mieści. Dzisiejszy materiał jest trochę emocjonalny, ale no, postarajcie się mnie proszę zrozumieć. Powiem wam tak, ja naiwny, kuźwa. Myślałem, że zasługujemy na po prostu lepszego prezydenta. Osobę normalną, wykształconą, kulturalną. Ale jak widać, nie. Polska nie zasługuje na normalnego prezydenta, na normalnego przedstawiciela naszego narodu. Zasługujemy na oszusta, kłamcę, sutenera, lichwiarza, a wkrótce brunatne rządy PiS i Konfederacji. I ja już to wam kiedyś mówiłem, Polacy mają gen samozagłady i te wybory no, dobitnie to pokazały. Mówi się, jest przysłowie, że Polak jest mądry po szkodzie. Nie, kurwa. Polak jest głupi przed szkodą i głupi po szkodzie. I nie wiem, czy macie takie same wrażenie, ale odnoszę wrażenie, że Polacy w tym kraju są mniejszością. Większość stanowią po prostu idioci, żeby nie powiedzieć, że debile. Nie obrażając tu nikogo oczywiście. Jak wiecie, Lech Kaczyński też nie był moją bajką i nie jest. Ale Lech Kaczyński był profesorem, Maria Kaczyńska była wyrazistą osobą. Dzisiaj, moi kochani, ten zaszczany siewca łupieżu wybrał nam na prezydenta bandytę. I pół narodu na niego zagłosowało. I wiecie co? Kaczyński po raz kolejny harknął swoim wyborcom, Polakom wszystkim po prostu w twarz. Bo wystawiając, promując Nawrockiego, powiedział, to jest najlepsze, na co zasługujecie. Nasrał na gęby tych wszystkich pisowców. Oni to rozsmarowali sobie po całej gębie i mówią, że pięknie pachnie. I tutaj pasują słowa, które wypowiedziała kiedyś Wiesława Szymborska, a powiedziała, że czasami mi się wydaje, że ten kraj jest chory psychicznie. No, mi się już nie wydaje. Ja jestem tego pewien. Moi drodzy, po tych wyborach przestałem się chyba tak naprawdę już łudzić. W kraju, gdzie głową państwa zostaje człowiek z przeszłością Alfonsa Kibola, kombinatora, nie ma już miejsca na normalność. To nie Polska marzeń, to Polska upadku, wstydu, patologii, po prostu zażenowania. Bo odpowiedzcie to, nie wiem, sami przed sobą. Czy sutener sprzedający polskie kobiety klientom może być kogokolwiek bohaterem? No znaczy jest.
ponad 10 milionów ludzi. Ale czy, nie wiem, powierzyłbyś takiemu człowiekowi swoje dzieci, wnuki? No, jednak jak widać, zdemoralizowanych bezmózgowców jest spora grupa w tym kraju. I powiem wam, jestem zaszokowany tym, jakie menelstwo jest w Polsce. To jest po prostu szokujące. Mi naprawdę jest ciężko uwierzyć. I tak, do wszystkich troli, piecze mnie dupa jak cholera. Piecze mnie nie dlatego, że Trzaskowski przegrał. Piecze mnie dupa, że Polska przegrała. Moi drodzy, dla tej połowy, która wybrała Nawrockiego, Rafał jest zbyt elokwentny, zbyt wykształcony, zbyt uczciwy, zbyt doświadczony, zbyt porządny, zbyt ułożony, zbyt obyty z polityką międzynarodową. Na jego tle ci wszyscy wyborcy Nawrockiego wypadają jak kozie gówna spod ogona. Dlatego głosują na kogoś, kto jest taką antytezą właśnie Rafała. Kto jest im podobny, w kim jak w lustrze widzą po prostu własne odbicie. Na tle kogoś takiego po prostu nie czują się zakompleksieni. Bo powiedzcie mi proszę, jak do kurwy nędzy trzeba nienawidzieć własnego kraju, aby głosować na Nawrockiego? Ten człowiek powinien mieć jedynie, nie wiem, góra, maks 30% poparcia twardego elektoratu PiS. Każdy głos ponad to jest głos wyborców Brauna Konfederacji, głos zdrajców Polski. Każdy głos na Nawrockiego to jest wasza hańba i wasza odpowiedzialność za to, co teraz się będzie w Polsce odpierdalało. Przepraszam za przekleństwa, ale staram się hamować, choć nie zawsze mi to wychodzi. I dzisiaj niestety nie będę się hamował, bo jestem rozczarowany, zły i wściekły. I powiem więcej do tych wszystkich, którzy nie poszli głosować, bo myśleli, że to ich nie dotyczy. Jak powiedziałem, ta polityka, te rządy Nawrockiego, później PiS-u, zapukają do was. I skoro po 10 latach debila w pałacu nie znaleźliście czasu, by iść na wybory, to będziecie mieli przez kolejne 10 lat w pałacu Alfonsa, a za 2 lata, może szybciej, PiS z Konfederacją z większością konstytucyjną. I powiem wam, że szkoda mi tylko w sumie chyba Tuska. On za leni nie głosuje. Wystawił, ja tu mówię już teraz do wszystkich Polaków, wystawił wam piłkę do pustej bramki, a wy kurwa spudłowaliście. I gdzie są ci wszyscy Polacy, co byli na strajkach kobiet, śpiewali piosenkę o jebaniu PiS-u, przyklejali sobie na, nie wiem, autach, oknach, koszulkach słynne 8 gwiazdek? Gdzie ci Polacy, co bardzo lubią podróżować za granicę dzięki strefom Schengen, ale chcą wyjścia z Unii Europejskiej? Kurwa ludzie, gdzie wy macie mózgi? Tak naprawdę w tych wyborach my nie mieliśmy do pokonania tylko PiS-u, bo to by było zbyt proste. Mieliśmy do pokonania tępą, prostacką, taką katotalibną, wszechobecną, zakorzenioną jak pesz głupotę ciemnego ludu. A to robota prawie syzyfowa i na pokolenia, ale tak jak mówiłem, 30% Polaków nie poszło na głosowanie, czyli tak jakby oddali głos na Alfonsa Nawrockiego. I nie wiem, być może się mylę, ale wygląda na to, że to nam,
właśnie bardziej zależało niż politykom. Ja osobiście będę nadal jebał PiS. I na pewno nie skończę tutaj moich materiałów, choć miałem przez chwilę, przeszło mi przez myśl, żeby to wszystko pieprznąć w cholerę i niech se każdy robi co chce. Ale nie, ja się nie poddam. Od 10 lat to prowadzę i będę prowadził dalej. Ale powiem wam tak, może potrzebne jest wyjście z Unii Europejskiej, żeby znowu coś w tym kraju zrozumieli, żeby ci w końcu się ludzie obudzili. Tacy jak Trzaskowski teraz są są źli, ale Dziwkarz jest cacy. No to jest po prostu niepojęte. Dziś skupimy się na grupie ssaków z rodziny Pisus debilus, tłumacząc na polski, wyborca PiS. Są oni nieco podobni do przeciętnego człowieka. Wyprostowana postawa. I to by było na tyle. Spora część z nich nosi boskie berety, najczęściej widoczne u starszych samic. Uważają, że są one splecione z włosów anioła, dlatego też postrzegają siebie jako istoty wyższe, które wszystko wiedzą najlepiej. Deklarują się jako osoby wierzące, ale to nie do końca prawda, ponieważ ich interpretacja zasady miłuj bliźniego odbiega od standardowej. Polega na niszczeniu wszystkich, którzy nie popierają PiS. Ogólnie rzecz biorąc, tylu wulgarnych słów nie usłyszymy w więzieniu, ani nawet na boisku szkolnym, jakie przedostają się przez usta takiego osobnika. Są to stworzenia, które Bóg kocha najbardziej, ponieważ popierają partię, którą rządzi boska istota, czyli mały starzec z kotem. Uważają, że to Bóg go zesłał na ziemię, aby nawrócić nas wszystkich i nie dać się temu rudemu niemieckiemu Donaldowi, bo to diabeł wcielony i samo zło. Inne opinie się nie liczą. Najważniejsze jest to, co oni uznają za słuszne. Ich prawda jest bardziej prawdziwa niż inne prawdy. Gdyby mogli, inaczej myślących paliliby na stosie. Średnia wieku takiego oszołoma to 50+, chyba że dostali wcześniej po 500 złotych za wychwalanie PiS. Wtedy średnia się obniża. Czytając komentarze tych ludzi, wydaje mi się, że połowa nawet podstawówki nie skończyła, a druga połowa stoi pod monopolowym od 5 rano i czeka na autobus z PiS-u. Są to ludzie, którym nie można powiedzieć, że ktoś z PiS-u się myli. Od razu są gotowi do ataku. Jeśli nie mają argumentów, od razu atakują. Jeśli nie znają odpowiedzi na zadane pytanie, atakują. Pozostało im tylko dorobić skrzydła, a będziemy mieli chodzące po ziemi anioły. Czytał Fiku Miku. Moi drodzy, wygrał Nawrocki, czyli wygrał PiS. To znaczy, że część, te ponad 10 milionów Polaków chce burdelu za dom. Prawo pięści jest dla niej ważniejsze niż sprawiedliwość. Wygrał też Kościół, wygrał Putin, zaścianek, zawiść, nędza narodu, który miał szansę, miał tą jedyną szansę, której nie wykorzystał. To się w głowie nie mieści, że polityk Trzaskowskiego był zmuszony w ogóle walczyć o prezydenturę z takim dnem z nizin społecznych jak Nawrocki. No kurwa mać, przepraszam, co się do cholery stało z naszym społeczeństwem? Patologia ma się coraz lepiej, są patostreamerzy, nie wiem, patoinfluencerstwo, pokazywania i normalizowania w mediach i wydawało się, że na tym się skończy. Niestety, moi drodzy, jest jeszcze właśnie polityka. Jak wszyscy wiemy, był ponad 10-letni pisowski polityczny taki prymitywizm i z pogranicza, nie wiem, patologii i w sumie jest nadal, a teraz jeszcze na pełnej kurwie wjechała patologia wyższego poziomu w postaci Nawrockiego, która jest przez PiS dla własnych korzyści broniona, usprawiedliwiona jako norma.
Jaką jeszcze politykę w polityce dla własnej korzyści znormalizuje PiS z tymi wszystkimi pomagierami? Naprawdę nie zasłużyliśmy na polityczną normalność, klasę, wiedzę, doświadczenie? Ten zaszczany siewca łupieżu, mówię tu o Kaczyńskim rzecz jasna, dla politycznej korzyści wydobył z ludzi najgorsze cechy i instynkty. No a potem uczynił je zaletami, oczywiście w ich oczach, kompletnie przemeblowując ich znaczenie. I tak cham jest dumny ze swojego chamstwa, niełóg ze swojego nieuctwa, złodziej ze swojego złodziejstwa, z nacjonalizmu i antysemityzmu czynił patriotyzm, a z kurestwa po prostu zrobił cnotę. Po prostu wymieszał to wszystko przy pomocy Kościoła w tym patriotyczno-kościelnym sosie, wmawiając im, że właśnie takie wartości prawdziwego Polaka, katolika, patrioty są właśnie właściwe. Powiem wam, nosi mnie, naprawdę nosi mnie. I tu nie ulega wątpliwości, że ta mała, zaszczana menda to wszystko robi dla władzy i pieniędzy. Po prostu żygać się chce. Pamiętajcie Państwo, że hasło PSL-u połowa broni musi być kupowana w Polsce jest hasłem tak jakby na zamówienie naszych wrogów, bo my nie jesteśmy w stanie tak szybko rozbudować naszego przemysłu zbrojeniowego, żeby on mógł produkować duże ilości bardzo nowoczesnej broni. To jest po prostu niewykonalne, niemożliwe. Tak czy inaczej, kogo wybraliście, tego będziecie mieć. I nie macie prawa teraz narzekać. Nawrocki szybciej niż później wszystkich, a także tych swoich naiwnych wyborców po prostu dojedzie. Będzie wetować wszystko jak leci, co spowoduje, że unijne prawo nie będzie realizowane. A to z kolei oznacza, że zostaniemy odcięci od środków i utracimy tysiące miejsc pracy. Także wszyscy zwolennicy PiS-u, Konfederacji, Mencena, Brauna, do zobaczenia w pośredniaku i jakoś mi was kurwa w ogóle nie żal. I w pewnym sensie, nie chcę tu też usprawiedliwiać obecnej koalicji, ale to nie jest w jakimś tam stopniu wina PO czy Tuska. Tak naprawdę to jest efekt 8 lat cofania Polski do średniowiecza, kolaboracji pisowskich złodziei z Kościołem, fali, na jakiej populista Mencen jechał w świat nastolatków i prymitywizmu niewykształconych polskich mężczyzn. Dali się łatwo okłamać gangsterowi, zmanipulować szczujni Republika i ulec nienawiści Kaczyńskiego do innych. Jesteśmy, powiem wam, bardziej prymitywnym społeczeństwem niż to wszystkim do tej pory się wydawało. Nie zasłużyliśmy na taki dar od losu, jakim był dla Polski Rafał Trzaskowski. Nie zasłużyliśmy na taką wspaniałą pierwszą damę, jaką byłaby Gosia Trzaskowska. Wolimy gangstera, kibola, sutenera, kłamcę, wyłudzacza mieszkań, oszusta. Można by tak jeszcze mnożyć i mnożyć. Lubimy być okradani zarówno z naszych pieniędzy, jak i z naszych marzeń. Byle tylko ktoś, nie wiem, zakrył swoją brudną mordę Bogiem, honorem, ojczyzną. I tutaj szkoda tylko w sumie Tuska, bo poświęcił swoje życie, rodzinę, żeby nas, Polaków, wyzwolić od tego pisowskiego szamba.
No ale jak widać chyba nam dobrze w tym pisowskim gównie było i przynajmniej część społeczeństwa chce dalej się zanurzać w tym szambie. Nie mamy już przecież żadnych granic moralnych, żadnych zasad, żadnej przyzwoitości, żadnej uczciwości. Staliśmy się bandą kiboli idących na ustawkę. Tak wam powiedziałem, tak się zachowujemy, jakbyśmy szli na tą kibolską ustawkę. I co z tego, że oberwiemy na niej jak nigdy do tej pory? Co z tego, że Polska oberwie i może zostać kaleką na wiele lat, a może nawet na zawsze? Tak naprawdę już nikt nas nie będzie żałował. Będą się z nas tylko po prostu śmieli. Ale powiem wam tak, ta połowa Polaków, którzy mieli marzenia, którzy walczyli o piękną, uczciwą Polskę, oby wytrzymała najbliższe 5 lat i potrafiła wyciągnąć wnioski. Oby nam starczyło jeszcze wiary i nadziei, bo przecież musimy jakoś żyć w tym brunatnym kraju. Musimy znosić nienawiść, zacofanie. I możemy, może i powinniśmy, może i musimy z tym walczyć lub po prostu lekceważyć. Jednak na tą piękną, spokojną Polskę trzeba będzie jeszcze poczekać i oby byśmy, moi drodzy, po prostu wytrwali. Tylko 10 milionów Polaków chciało żyć w wolnym kraju, w dobrobycie, bezpieczeństwie. Reszta woli pod pisowskim butem, w objęciach szemranych typów i oczywiście Kościoła katolickiego. Moje nadzieje z wczorajszego wieczora, zresztą nie tylko moje, jak większości z nas tutaj na tym kanale, okazały się po prostu płonne i muszę uznać fakty takimi, jakie są. Z pewnością nie zamierzam emigrować. Przeżyłem komunę, 10 lat Dudy i PiS-u, przeżyję i Alfonsa. Prezydentem Polski ponad połowa głosujących, czyli ponad 10 milionów ludzi wybrało przedstawiciela neofaszystów, chuligana lejącego się w ustawkach, stręczącego panienki, czyli Nawrockiego. Takie prawa wyborcze, przyjmuję to do wiadomości, przyjmuję to na klatę, ale Nawrocki moim prezydentem nie jest i nigdy nie będzie. Jest prezydentem państwa, którego jestem obywatelem. Tak samo było zresztą z Dudą. I wiecie, jak nie cierpię Kaczyńskiego, ale Kaczyński kolejny raz udowodnił, że ma patent na rozumienie Polski, a bardziej na rozumienie części społeczeństwa polskiego, tej, w której 10 przykazań jest niby powszechnie znane, ale w których w różnych punktach różne elementy tych przykazań od wieków nie są przyjmowane. Polski, w której w niedzielę duża część populacji kradnie, maszeruje na marszach, maszeruje na mszę prowadzoną przez proboszcza, o którym wszyscy wiedzą, że ma nieślubne dziecko z gosposią lub innego klechy, który doskonale wiedzą, że molestuje dzieci. A pod wieczór w niedzielę z lokalnymi VIP-ami też przegrywają, mówię tu o klechach, grube pieniądze zebrane na tacy. I wszyscy to wiedzą, mówię tu o klechach,
którzy kolaborują właśnie z PiS-em. Wszyscy to wiedzą, ale niewielu jest gotowych mówić o tym głośno. Prawie nikt nie chce zmiany. Polska wieś. Oni się nigdy nie nauczą. PiS sprowadzał ukraińskie zboże spleśniałe milionami ton. Oni teraz zagłosowali za PiS-em. Lubią też być pod butem. Oni też nie chcą zmian. Polska to naprawdę dziwny kraj. Nawrocki to czwarty po Lechu Wałęsie, Lechu Kaczyńskim i Andrzeju Dudzie prezydent namaszczony i przeforsowany przez Kaczyńskiego. Okazuje się, że stetrczały, mlaskający, zaniedbany dziad wie lepiej, jak zdobywać i utrzymywać rząd nad Wisłą. Choć wciąż udaje, że walczy z systemem, opowiada, że jest jego ofiarą, ale to on współtworzy ten system przez sporą część czasu po 1989 roku. Tusk miał być skutecznym antidotum. Chyba nie do końca jest. Wczoraj w komentarzu jeden z moich widzów napisał, że pycha kroczy przed upadkiem i przyznam mu tutaj całkowitą rację. Bo pycha, brak konsekwencji i gry zespołowej, niedotrzymanie obietnic, mądrzy inaczej, nieakceptowalne przez wyborców, którzy uwierzyli 15 października 2023 roku. Odebrali mandat dany im wtedy. Powodów jest wiele i wszystkie są znane. Wyborów nie wygrywa się tylko kampanią wyborczą, jeśli ma się rząd. Bo codzienne decyzje lub ich brak są oceniane. Jeszcze wczoraj myślałem, że wybory dali Tuskowi żółtą kartkę. Niestety wydaje mi się, że ten kolor był czerwony. Nie wiem, być może się mylę i obym się mylił, ale wydaje mi się, że nadchodzi czas chaosu, takiej permanentnej wojny politycznej, żądań wyborów przedterminowych. Koalicja ma większość w parlamencie, ale część jej posłów będzie teraz zerkać w stronę zwycięskiej już dzisiaj pisowskiej koalicji. Po części w obawie o swoją przyszłość, po części, nie wiem, w nadzieją na jakieś furtki w przyszłości. To jest polityka i tutaj sentymentów tak naprawdę nie ma. Zresztą przekonaliśmy się, że potrafi być brutalna i nieczysta. I powiem wam, jak będzie. Zamiast realizowania inwestycji, projektów, mądrego wydawania pieniędzy z KPO będzie po prostu naparzanka. Ustawka, to co lubi Nawrocki. Z finałem w postaci rządu PiS i tutaj może być różnie. Ale kolejny rząd będzie mocno wychylony na prawo, rozdający pieniądze, których nie mamy. Znów waluta będzie w cenie. Tabuny
bezpartyjnych fachowców zatrudnionych w urzędach i spółkach Skarbu Państwa po 15 października poczuła w nocy strach. Nie wiem, ilu z nich nie głosowało, ilu nie wpłacało na kampanię Rafała, ale jedno jest pewne. Piła tarczowa PiS przeleci przez te instytucje i wyrzuci ich wszystkich jak leci na zewnątrz bez znieczulenia. Rozgadałem się, przepraszam, już kończę. Podsumuję to w ten sposób. No cóż, te wybory, moi drodzy, pokazują, że spora część narodu i przed szkodą, i po szkodzie, tak mówiłem, jest po prostu głupia. Z pewnością liczba nieruchomości poza Polską, będącą własnością naszych obywateli, wzrośnie. Szkoda, naprawdę szkoda tej szansy, którą sami odrzuciliśmy, no ale żyć trzeba dalej. Pozostaje zakasać rękawy i robić swoje. I nawet jeśli to taki syzyfowy wysiłek, innej drogi nie ma. Jak wam powiedziałem, od 10 lat to robię i będę robił dalej. Taki jestem i na pewno się nie zmienię. I żaden rząd mnie do tego nie zniechęci. A porażki mnie wzmacniają, a nie osłabiają. I powiem wam tu otwarcie, że bardzo się cieszę, że należę do tych 10 milionów Polaków, którzy stali po dobrej stronie mocy. Żal mi pozostałych, bo nie wiedzą, co uczynili, ale życzę im z całego serca, żeby bardzo szybko o tym się przekonali. Także na dzisiaj to tyle. Bardzo wam dziękuję. Dziękuję wam za live'a, że razem byliśmy, czekaliśmy na te wyniki, które jakiś tam płomyk nadziei dały, ale no niestety prysnął. Także mamy Alfonsa Sutenera za prezydenta. Brawo wy, wyborcy Nawrockiego. Ciężko się z tym pogodzić. I tak, moje drogie trolle, piecze mnie dupa jak skurwesyn. Piecze mnie bo nie wiem, jakim trzeba być sukinsynem, żeby tak nienawidzieć Polski i głosować na takiego człowieka jak Nawrocki. Tak, piecze mnie dupa. To tyle. Piszcie, komentujcie, oceniajcie. Ja wam dzisiaj dziękuję. No i oczywiście zapraszam na kolejny materiał z dwojga złego. Będzie o czym mówić, co pokazywać, bo podejrzewam, że to będą bardzo ciekawe czasy, moi drodzy. Trzymajcie się, głowa do góry, nie poddajemy się. Cześć. Wystawiliście teraz w wyborach prezydenckich kogoś, kto właściwie jest symbolem tego, na czym polega wasza polityka. Wy nie macie poglądów. Żadnych poglądów. Wy macie wyłącznie złotówki w oczach. Was interesuje wyłącznie kasa. Plus naprawdę całkiem skuteczna i mocna propaganda. Wiecie, jest jakaś prawda. Jest jakaś prawda. Jakaś prawda w tym wyniku sprzed kilku dni w Gdańsku. Nie sądzicie, że jest coś szokującego, że w tym mieście, w którym kwintesencja pisowskiej polityki, pan Nawrocki, spędził całe swoje życie, że w tym mieście, gdzie gdańszczanie dobrze wiedzą, czym się zajmował, wystawiliście kogoś, Jarosławie Kaczyński, wiem, że ciebie nie interesuje kwestia migracji, bo masz tak brudne sumienie, że się wstydziłeś przyjść dzisiaj tutaj na salę, ale pozwoliłeś sobie na wystawienie kandydata, który w sposób najbardziej ponury potwierdza tę waszą paskudną ideologię. Kasa ponad wszystko.
sprzedamy wszystko. Polskę sprzedamy, byleby zarobić i się dorobić. A później nakłamiemy tak, żeby ludzie naprawdę nie wiedzieli, o co chodzi.